Zaczynamy przygodę z Tajlandią. W tym odcinku zapraszamy Was na zwiedzanie ogromnej stolicy Tajlandii, czyli Bangkoku. Odwiedzimy pięknie zdobiony Pałac Królewski, świątynię odpoczywającego Buddy i świątynię świtu. Pokażemy naszą podróż pociągiem za 5 zł i opowiemy trochę o historii tego miejsca. No i jesteśmy. Przejście graniczne, pilnie strzeżone przez śmieci. Słuchajcie, szalona sytuacja. Musieliśmy przejść. Myśleliśmy, że mamy 20 minut do pociągu. Nie mieliśmy kasy tutaj ich nie. No i ja mówię, gdzie jest bankomat. Nie mam jak zapłacić. Jakiś Polak przyszedł. Naprawdę dzięki. Wraca wiara w ludzi. Dał nam 100, żebyśmy mieli kasę. Nice. Na pociągu. Wielkie serducho, dzięki. To się okazało, że za godzinę dopiero odjeżdża. Bilet kosztuje 49 batów. Hello, 2 tickets please. Bangkok. No, mamy. Teraz szukam Pauliny, bo gdzieś zajęła miejsce. Pociąg nie jest już o 13:50, tylko o 14:50. Szybki trip po moim ulubionym pociągu. Tak to wygląda. Te szyby działają w ten sposób. W górę i w dół. O nie, chyba nie w górę. Nie mogę teraz naprawić, ale to też działa tak, że tu są takie kotary. To jeden tylko poziom. Domyślam się, że tutaj jest tak. O, widzisz jak ładnie? Klimatyzacja. Nasza się nie rusza, więc mamy tutaj kolegę, którym będziemy co 10 minut zmieniać nasz nawiew, naszą klimę. Na razie jest jak jest, trudno. Będzie może trochę lepiej. Okazało się, że wcale nie było lepiej. Cała podróż zleciała na przekręceniu wiatraka i wystawianiu głowy przez okno. Już prawie na miejscu, jedziemy jeszcze do stanu autobusem miejskim, ale było dramatycznie gorąco, więc jesteśmy wymęczeni, przeokropnie brudni i głodni. Hello! Jednym z naszych wielu utrapień podczas podróży jest pranie, bo mamy rzeczy tylko na tydzień, także cały czas szukamy jakichś nowych opcji prania. I tutaj są takie laundromaty. W Polsce też one są. Nie no, dopiero się rozwijają. No ale też już są. W każdym razie one są bardzo tanie. 10 kg kosztuje 5 zł i suszenie też kosztuje 5 zł, czyli dychę za naprawdę dużą ilość prania. Niedługo będziemy wchodzić do Pałacu Królewskiego i świątyni szmaragdowego Buddy, który tak naprawdę nie jest szmaragdowy, ale o tym za moment. Wejście kosztuje 500 batów, czyli około 50 zł, ale nie jest to dokładnie 50 zł, bo ludzie przeliczają tutaj dzieląc przez 10, a w tym momencie przelicznik jest przez 9. Można kupić te bilety przez internet, ale pamiętajcie, żeby jednak przeliczać dobrze kurs, bo później w wakacje nie wychodzą 5000, a 6000. Znajdujemy się właśnie na terenie Pałacu Królewskiego w Bangkoku. Ten pałac rozpoczął swoją budowę w 1782 roku i był domem dla królów do 1925 roku. Ten kompleks został de facto zbudowany, żeby być domem dla szmaragdowego Buddy, który znajduje się w tym oto budynku. I jest to najważniejsza świątynia tajska w całej Tajlandii. To miejsce pełniło funkcję też administracyjną do roku 1932, kiedy to monarchia absolutna została zamieniona w monarchię konstytucyjną. Król opuścił to miejsce w 25, a cała reszta w 32. W środku tej świątyni znajduje się szmaragdowy Budda, który de facto nie jest wykonany z szmaragdu, jest wykonany z jadelitu. Ma około 65 chyba centymetrów, jest no taki średnich rozmiarów. To jest najważniejszy posąg Buddy w Tajlandii, który jest przebierany w zależności od pory roku. A wiesz, kto przebiera tego Buddę? Pewnie jakiś królowy mnich, taki jakiś wielki mnich. Nie, sam król przyjeżdża tutaj i go właśnie. przebiera. Letni Budda to jest półletni Budda, a to jest zimowy Budda. To deszczowy Budda po lewej. No dobra, to deszczowy Budda. W tym momencie mamy zimowego Buddę, o dziwo.
O, tam jest właśnie. 35 stopni, a on jest udziany w całe swoje ciuchy, no masakra. Chyba że złoto nie grzeje, no. Jest tu więcej ludzi niż było 5 lat temu i to tak ze 30 razy więcej. Jest przepych w tym kraju akurat, przynajmniej w tym złotym pałacu, to jest wow. A gdybyście się zastanawiali się kiedyś, jak wygląda ten Garuda, który miał być w Angkor Wat, to właśnie o tak. To jest pół człowiek, pół ptak ze szponami i dziobem drapieżnika. A wiadomo, Budda nazywany jest szmaragdowym, ponieważ wygląda na szmaragdowego. No nie jest, jest to tylko nazwa Zielony. wzięta z jego koloru. Z zielonego. Albo złotego, bo jest tak teraz odziany, że nie widać prawie, że jest zielony. Ale ma fajną czapkę. To tak naprawdę nie jest to świątynia w tego samego słowa znaczeniu, bo w świątyni mieszkają mnisi, a to jest kaplica. Z racji tego, że tutaj, w tym wielkim pałacu królewskim, mieszkał król, no to mnisi tutaj nie mieszkali. Król Rama X jest obecnie panującym królem. W tym pałacu mieszkali oni do Ramy VIII. Co jest ciekawe, Rama VII abdykował w 1935 roku po wielu tam turbulencjach w trakcie jego panowania. I on był jedynym królem, który abdykował. I później do władzy doszedł Rama VIII, który został powołany na króla jako 9-latek, który mieszkał w Szwajcarii. I on całe swoje życie spędził w Szwajcarii i wrócił do Tajlandii dopiero w 1946 roku. I to jest bardzo ciekawe teraz, że on wrócił właśnie tutaj i pół roku nie minęło od jego powrotu, jak został zastrzelony. Potem jak to się wydarzyło, jego 3 ochroniarzy zostało straconych, ale nie ustalono do końca, kto to zrobił i jak to się wydarzyło. W każdym razie został zamordowany w 1946 i wtedy już oficjalnie król przeniósł się do nowego pałacu. Nastanie nowej dynastii w Tajlandii wprowadziło na nią powstanie nowego króla, Ramy I, który przeniósł w 1782 roku stolicę Tajlandii z Thonburi właśnie do Bangkoku, w to miejsce. I od tego czasu zaczęło się budowanie tej świątyni, tego całego kompleksu pałacowego, w którym mógł spokojnie ten król przebywać i pełnić swoje obowiązki. Cała dynastia trwa aż do teraz, a ostatnim królem, który obecnie panującym, jest król Rama X, który jest następcą Ramy IX, który panował jako 3. król w historii świata, najdłużej. Pierwsza była królowa Elżbieta, później był król chyba Ludwik XIV i następnie król Rama IX. A tak wygląda Rama X. Mamy królestwo Syjamu. Panowanie Ramy I, nowa dynastia, nie ma materiałów, nie ma dobrobytu jak na razie. No to co? Król, żeby mieć gdzie mieszkać, musi wybudować sobie pałac. I najpierw ten pałac powstał z drewna. Następnie dopiero Rama I, też który zbudował z drewna, jak już powoli zaczął zbierać kamienie, zbierać diamenty na podniesienie wartości tego swojego pałacu, no to zamieniał poszczególne elementy na kolejne. Za mną znajduje się budynek, który widzicie, jest on w kształcie dzwonu. Jest to stupa, która przytrzymuje buddyjskie relikwie. Ja i mój ziomek nawet jesteśmy prawie tego samego wzrostu. Ma czapkę dlatego. No właśnie, to jest nie fair. On po prostu czytuje i zobacz, stoi na podejście jeszcze. Dodatkowo. No. Nieładnie. W każdym razie, skąd one się tutaj wzięły? Bo wcześniej ich nie było. One stanęły tutaj, te posążki z marmuru, dopiero w 21 roku. Wtedy też zostały odkryte. Są to posążki chińskie, z Guangdong dokładnie, w Chinach, ponieważ zanim wybudowano ten pałac, w tym miejscu właśnie mieściła się społeczność chińska. Tutaj zamieszkiwali akurat te tereny. Kiedy król zdecydował, że akurat w tym miejscu postawi swój pałac, wysiedlił ich do teraźniejszego Chinatown. Dlatego też właśnie Chinatown w Bangkoku znajduje się w tym miejscu, a nie w innym. No i dopiero w 21 roku, podczas budowy drogi za wschodnimi murami pałacu, zostały wykopane. To miejsce, które się za mną znajduje, miało robić za świątynię, ale po pożarze w 1903 zdecydowano, że powstanie tutaj mauzoleum, więc teraz jest to mauzoleum. Spoczywają tam królowie Dokładnie tak. dynastii Chakri. To mauzoleum jest otwierane tylko raz w roku, 6 kwietnia na święto dynastii Chakri. I właśnie wygląda środek w ten sposób. Przed Wami coś, co już dobrze znacie, czyli świątynia Angkor Wat. Tutaj tak ją cenią nawet w Tajlandii, że ją mają w własnym pałacu. Jest gorąco, jak codziennie, ale bardzo ładnie tu jest. No, nie żałowali zdobień ogólnie, na bogato.
Teraz kolejny punkt wycieczki. Wielki pałac. Zwiedziliśmy już właśnie tutaj tą część świątynną, tą część buddystyczną, a następnie wybieramy się do zwiedzania tam miejsca, w którym mieszkał król. Pałac Królewski. To jest dom króla. Już nie oczywiście, bo od 1965 roku już nie jest tym domem króla. Ale całość jest wykonana w innym stylu. Nie jest to taka typowa architektura tajska, tylko jest to tak bardziej mieszana architektura tajska, też trochę z europejską. W ogóle czytałem takie informacje gdzieś w internecie, że ten Bangkok i ten pałac leży w zakolu, rozumiecie, w zakolu tej rzeki, która tutaj przepływa, więc dobre żarty. Jeśli chodzi o pałace, to można tutaj zauważyć na pewno bardzo dużą dozę bogatości. Jeżeli chodzi o całą tutaj Azję Południowo-Wschodnią, myślę, że nie będzie miał sobie równych, bo tu nie wiem, czy będzie najlepszą atrakcją, ale myślę, że pałacem jak na razie jest najlepszym. Zobaczymy, jest bardzo kolorowo, bardzo ładnie to jest wszystko utrzymane, jest takie na tip-top, tak jak powinno być w takim miejscu, a nie tak jak w Chinach czasami, czy w Wietnamie, jeszcze gorzej. że... Możemy to porównać tylko do Kambodży. No niby tak, ale wiesz, nic nie usprawiedliwia tynku odpadającego ze ściany, nie wiem, w letnim pałacu czy w zakazanym mieście w No niektórych tak. miejscach, no. No, Kurczę. Syjam bardzo ładnie jak na razie, stary Syjam, bo wiadomo, teraz już ma nazwę Tajlandia. Chyba to jakoś niedawno zostało zmienione, 1965 roku, co? Tak, dopiero w XX wieku to zostało zmienione. To No. dosyć długo utrzymywała się jednak ta nazwa. Jak myślicie, w jakim miejscu w naszym rankingu powinien ukazać się Wielki Pałac? Kończymy już z Królewskim Pałacem, ale Wychodzimy nie kończymy stąd. z nagrywaniem. A teraz zmierzamy do świątyni Wat Pho. I dumny strażnik oto tego Pałacu Królewskiego. Jesteśmy w knajpie zaraz przy Pałacu Królewskim, bo oczywiście przychodząc do pałacu nie zjedliśmy nic, bez śniadania. Zamówiliśmy sobie soczek pomarańczowy, który chyba jest świeżo wyciskany i ja sobie wzięłam seafood fried rice, a Daniel jakieś danie z tutejszej kuchni, także zobaczymy co to przyjdzie. Sok rewelka, pyszniutka pomarańcza, soczysta, tylko 3 zł. No dobrze. To jest trochę... Ale to nie jest tajskie danie, więc tu tak po prostu szokujesz. Bo fried rice to się ciągnie od Chin przez Wietnam, po Kambodżę i do Tajlandii, więc smażony ryż z seafoodem. To takie azjatyckie danie. Jestem w Azji. No i przyszło tajskie jedzenie, prawdziwe tajskie jedzenie. Nazywa się pad kapał. W Tajlandii się je głównie łyżką. Okej. Z tego co czytałam, przynajmniej właśnie łyżką i widelcem. Nie używa się noża, ale większość... W każdym razie jest to takie mięso mielone, tak mi się wydaje, z wieprzowiny. Smaczne, ale oczywiście powiedziałem, żeby było mało ostre. No i takie akurat tutaj jest. Jest tak delikatnie ostre, chyba że zaraz będzie mi mordę wypalać. Jak to w każdym azjatyckim kraju, gdzie mówię tylko troszeczkę ostrości. Zawsze. Tajlandia niestety podnosi ceny atrakcji. Tutaj już za wejście niestety zapłacimy 300 batów. No trudno. Zwiedzamy dalej, a jesteśmy w świątyni leżącego Buddy. Takiego Buddy, co ma wywalone na wszystko. 29 metrów wywalonego Buddy na całość. Ktoś, kto przychodzi do świątyni Wat Pho, może się zastanowić, co to dokładnie jest. Myśli, że tu jest tylko ten leżący, odpoczywający Buddha w środku, który ma 46 metrów, ale nie. Ta świątynia już była świątynią przed panowaniem króla Ramy I, który ją później odnowił. Najważniejszą rzeczą, która mogłaby Was zainteresować, to stąd właśnie pochodzi tajski masaż. Tutaj są kształceni ludzie, uczeni aż do dzisiaj. Ta świątynia powstała na przełomie XVII i XVIII wieku. Nie wiadomo dokładnie, w którym roku została wybudowana, ale takie są szacunki właśnie. Skupia też największą ilość posągów Buddy w całej Tajlandii. W sensie na terenie tej jednej świątyni. One nie były tutaj od początku, one były zwożone systematycznie, między innymi z Ayutthaya, ze starej stolicy po jej upadku i z wielu też innych miejsc. Ten Buddha też został leżący, przywieziony tutaj. I te barwy z 7-Eleven są niesamowite. No to wchodzimy do Buddy. Nie można nosić czapki. Please take care your belongings, food. Ty. Robi wrażenie. No i wiele ludzi też robi wrażenie. Może jednak...
Bardzo w ogóle go ciężko nagrać od stóp do głów, a to jest jego mniejsza imitacja. No, on jest przeogromny. No i tak, i idziecie w zasadzie, to jest ta cała główna atrakcja tej świątyni, czyli przechadzacie się w tym budynku, w którym on po prostu leży. Tak wygląda z jego stopowej części. Ma na stopach małe Buddy. To są wszystkie Buddy, które zdeptał kiedyś niechcący. I dlatego teraz odpoczywa, bo mu się wbiły w stopy, tak? Możecie wrzucić sobie grosze do każdego ze zbiorników. A ten Pan koleżka nie ma co- już liczy hajs. Nawet ma w pępku hajs, widzisz? No. Ja nie wiem, kto mu doradzał z tą poduszką, ale to przecież wiadomo, że on się nie wyśpi na tej poduszce. Paulina. Ale to jest ten taki prostokąt do jogi. Ta świątynia to pierwszy publiczny uniwersytet w Tajlandii, czego można się nie spodziewać. Ale nauczano tutaj religii, nauk różnych, literatury. Nauczano przez takie malunki, przez rzeźby. Od 1955 roku jest to uniwersytet, w sumie szkoła bardziej, masażu tajskiego, medycyny tajskiej. I to tutaj właśnie, tak jak Daniel wcześniej wspominał, narodził się tajski masaż, który obecnie jest wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Na taki tajski masaż to ja bym sobie z chęcią poszedł. Musimy pójść. Obowiązek, skoro jest to wpisane na listę światowego dziedzictwa. Tylko jeżeli idziecie na masaż, to nie idźcie na tą główną ulicę, ponieważ tam nieźle skamują. Tam jest drogie i oni zazwyczaj gładzą. Bardziej to jest taka seks turystyka tam, że macie masaż z niespodzianką. Jak chcecie być dobrze wymasowani, to wiadomo, najlepiej to robi żona, ale no tak ostatnio jest jakaś trochę leniwa. Ej! Nie no, akurat tutaj dużo lepiej masują niż Paulina, to ej! Nie no, jest generalnie warte odwiedzenia tajskie masaże. Tylko takie dobre, polecone przez lokalców. Pamiętajcie, pytajcie najpierw. A na środku świątyni stoją oto takie wielkie słupy. Mniej więcej za każdym razem, jak próbuję coś nagrać i mam obróconą kamerę, to zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I tu właśnie są te murale, z których się uczyli. Też się naucz, będziesz robić mężowi dobry masaż. Jeszcze jakbym rozumiała cokolwiek z tego, co tu jest napisane, why not? Chyba masz Google tłumacz, co? Ciekawe, czy to też się tyczyło tajskiego masażu. Biczowanie, jakieś gonienie się pałami. Kościół ma jakąś dziwną pozę, zobaczcie. Uważajcie, to jakaś klątwa tego miejsca. Raz zobaczycie, jak on pozuje i później macie takie akcje. Kurde, w kilku miejscach to już stoją takie zgredy. Jezus Maria, zobaczcie. Wszędzie stoją. Ten pierwszy uniwersytet też daje radę. Dużo tutaj turystów jest, co prawda. No dobra, w Bangkoku faktycznie. Bangkok to jest jedno z najbardziej odwiedzanych w ogóle miast na świecie teraz. O, tutaj w ogóle Dalaj Lama z papieżem naszym. Cała lista sławy. W każdym razie wychodzimy już z świątyni leżącego Buddy, chociaż pamiętajcie, że to nie jest tylko świątynia leżącego Buddy, ale też także znacznie więcej. No jedno i drugie mi się podobało. Nie wiem, które bardziej. A jaki będzie ranking? Dowiecie się niedługo. Trochę teraz tajskiej dżungli. Tuk-tuki, jedno z najbardziej rozpoznawalnych transportów w Tajlandii. Idziemy zobaczyć tę świątynię świtu o zmierzchu prawie, że. W takie upalne dni trzeba pamiętać o nawadnianiu się. Ja już prawie swoją wypiłem, a niedawno ją kupiliśmy. Przejście na łódkę do świątyni świtu jest dosyć ukryte. Trzeba iść pomiędzy całym tutaj marketem, a następnie wejść w to miejsce. Następnie idzie się i czeka na bilety na łódkę. Wejście na łódkę i przejazd kosztuje tylko 5 batów za osobę, więc 50 groszy, a możecie się przepłynąć normalną łódką, taką zwyczajną miejską.
jeżeli chodzi o wejściówki, to jeszcze kosztują 100 batów za osobę, ale niedługo to się zmieni. Od 1 marca, czyli zaraz w zasadzie będą kosztować 2 razy więcej. Podwyżka o 100%, to nie przelewki. Nie, zdecydowanie. Tylko zauważyłem, że przez 5 lat mało rzeczy się zmieniło. Jeżeli chodzi o ceny ciuchów na przykład, one praktycznie się nie zmieniły. Jedzenia, no plus minus. Ale jeżeli chodzi o wejściówki, to faktycznie ulegają zmianie. Tutaj tak aż tak inflacja chyba nie strzeliła. Jak wchodzicie do świątyni, dostajecie stempelek z ikoną właśnie tej świątyni. To jest całkiem zabawne, bo normalnie jest Bangkok, jesteście w nocy, nie wiedzieliście gdzie byliście. Sprawdzacie stempel i patrzycie, o kurde, byłem w klubie, a nie, byłeś człowieku w świątyni. Siedzimy właśnie w świątyni Wat Arun, która jest o tam. Mamy na nią bardzo ładny widok. W każdym razie znajduje się ona w Thonburi, czyli w starej stolicy Bangkoku. Co tu dużo mówić, przepłynęliśmy 10 metrów rzeką, żeby tu dotrzeć, a nowy Pałac Królewski znajduje się po jej drugiej stronie, czyli no może z 500 metrów stąd, max. Więc za daleko tej stolicy nie przenieśli. No ale cóż, ta, w której teraz się znajdujemy, świątynia, jest poświęcona Bogu Arun. Arun jest często przedstawiany jako personifikacja wschodzącego słońca. I jeśli chodzi o tę świątynię, została ona wybudowana w XVII wieku, tak się szacuje. Na początku nie było tej iglicy głównej. Ona powstała dopiero w XIX wieku i została wybudowana przez króla Ramę II i Ramę III. Ten główny prang, który tu obserwujemy, przedstawia Górę Meru. Góra Meru według kosmologii buddystycznej oraz hinduistycznej stanowi centrum wszechświata. Oczywiście nie jest to prawdziwa góra, ale stanowi właśnie odzwierciedlenie tej góry. Tak samo jak i Angkor Wat w swojej całej posturze też nawiązywało do tej Góry Meru. Widzieliśmy już stroje chińskie, wietnamskie, kambodżańskie chyba też gdzieś ukradkiem, ale o, tutaj też pani idzie w tajskim stroju. Za parasolem co prawda, ale jednak jest. Jak widzicie, to jest bardzo dużo porcelany. Porcelanych takich doniczek. Mianowicie ta świątynia została pokryta w całości porcelaną, właśnie przywiezioną chińskimi statkami. A ta porcelana służyła jako balast na łodziach, żeby po prostu się nie wywalały, no, żeby były bardziej zbalansowane. Tak więc tak, to jest bardzo duża ciekawostka. Świątynia jest piękna, ale kto to wiedział, że to jest właśnie porcelana służąca jako balast, jako nic, takie z niczego. Ja myślę, że nasi widzowie byliby bardziej zainteresowani dalszym Twoim tańcem. Jezu, ile niesamowitych detali jest tutaj na tej świątyni. Patrz, jak to wszystko jest fajnie wykonane. To jest ta ceramika, o której mówiłem, która robiła za balast. No i wychodzimy pomału już ze świątyni. To nasza ostatnia na dzisiaj, w całym dniu, w słońcu. Już mamy trochę dosyć wszystkiego. Nie, wcale nie. Chyba tylko ty. To ja mam dosyć wszystkiego. Ja to jeszcze dzisiaj bardzo chętnie bym poszedł na imprezę. Jezu. W każdym razie wracamy do hostelu, bo dzisiaj zmieniamy miejscowe trochę, bo znaleźliśmy tańszą opcję trochę dalej, ale 33% tańszą. no sporo zaoszczędziliśmy, więc musimy zabrać plecaki i się przenieść do tego drugiego miejsca. Po drodze minęliśmy coś takiego, co się nazywa gigantyczną huśtawką. Generalnie szału nie ma, wygląda to jak brama Tori, tylko z bardzo długimi kolumnami. Tam się kiedyś naprawdę huśtali mnisi, bo tam jest zaraz obok świątynia. Chciałeś? Nie wiedziałem. To naprawdę była gigantyczna huśtawka, w sensie to nie jest tylko nazwa, tam były przywiązane liny, normalnie i mnisi się huśtali i robili sobie zawody, kto się przehuśta dalej. I zakazali tego jakoś w latach chyba 30. XX wieku, bo no było zbyt niebezpieczne, no wiadomo, ryzyko śmierci spadając z takiej Ale jak to, że wysokości ktoś dosyć wyskoczy duże. dalej? Nie, że ktoś się rozhuśta wyżej. Aha. No ale tak czy inaczej, teraz to nic ciekawego. No nie, no zdjęli, no bo to stwierdzili, że to jednak rząd stwierdził, że to jest zbyt niebezpieczne i ryzyko śmierci jest Szkoda mnichów. wysokie. Szkoda mnichów.